Czy Włosi jeżdżą rowerami do pracy? Czy Włosi w Rzymie jeżdżą rowerami do pracy? Na to pytanie Ci odpowiem dzisiaj na tym filmie. Jeżeli chodzi o te drogi dla rowerzystów, to muszę Wam powiedzieć, że ostatnio powiększyły się te miejsca i coraz więcej jest dróg w Rzymie dla rowerzystów, ale sytuacja jest troszkę taka, można powiedzieć, skomplikowana. A dlaczego, to zaraz Ci powiem. Sytuacja jest taka, że powiększyły się w ostatnich latach te drogi dla rowerzystów, ale niektóre drogi, jedziesz, w pewnym momencie się kończy droga i jesteś zmuszony wjechać na ulicę. A na ulicy to nie jest tak jak w małym mieście, że nie ma dużego ruchu. W Rzymie jest 6 milionów ludzi i ruch jest niesamowity. Nieważne, czy to są momenty takie szczytowe, że rano ludzie jadą do pracy, czy to są momenty takie przed południem, że jest mniejszy ruch. Nie. Ludzie ciągle się przemieszczają, ciągle jest duży ruch. I teraz jest taka sytuacja, że jeżeli człowiek wjedzie na drogę szybkiego ruchu, czy na ulicę, to nie ma takiej pewności, że mu się nic nie stanie. Ja często myślałam o rowerze, żeby sobie tutaj kupić w Rzymie, ale jednak zrozumiałam to, chodząc po ulicach, że bez sensu, że kupię rower, skoro ja nie mam takiej pewności, że będę jechać na przykład drogą dla rowerzystów, a później jestem zmuszona jechać chodnikiem. Nie możemy wjeżdżać na chodniki z tego względu, że na chodniku jest bardzo dużo ludzi. Jak ja Wam zostawię pod filmem taki filmik, jak dużo ludzi spaceruje w Rzymie, zwłaszcza w centrum, nawet nie chodzi w centrum, nawet w takich oddalonych dzielnicach, bo też mieszkałam w takich dzielnicach Rzymu, no to nie możesz wjechać na drogę, na chodnik, bo ludzie idą sobie i nie są zmuszeni Ci ustępować. Także to jest problem. Poza tym druga sprawa, że no po prostu trzeba też mieć gdzie trzymać te rowery. Jeżeli ktoś nie ma piwnicy, a nie wszystkie budynki mają tu piwnicę, no to też kupisz rower i co z nim zrobisz? Zostawiając rower przed budynkiem, nawet jak go zabezpieczysz i zamkniesz na kłódkę takim łańcuchem, no to po prostu przyjdzie złodziej i Ci po prostu ukradnie co? Opony od roweru. Po prostu rozbiorą Ci na czynniki pierwsze i kwita. I nie ma roweru. Zostanie tylko sam szkielet roweru. Kiedyś w latach 50. ludzie mieli bardzo dużo tu rowerów, bo jedynym środkiem przemieszczania się po mieście, czy z okolicy do okolicy, z miejscowości do miejscowości były rowery. I taki właśnie był film, że złodziej rowerów, coś takiego. Come si chiamava questo film? Ruba delle biciclette, come? I ladri di biciclette, mówi mój mąż, czyli złodzieje rowerów. Naprawdę wtedy to rower to był bezcenny, to był środek lokomocji, a teraz środkiem lokomocji tutaj są tak zwane, nie wiem jak się nazywają, te hulajnogi, czy takie rowerki na koty, płacisz kartą, czy tam masz kartę w telefonie i sobie możesz przemieścić z miejsca na miejsce, ale nie możesz wjeżdżać na chodnik. A co tutaj się dzieje? Ludzie wjeżdżają często na chodnik i to jest problem też w mieście, bo jak jadą chodnikiem, to jadą bardzo szybko i my, mieszkańcy tego miasta, musimy ustępować tym wariatom, ja bym tak powiedziała, bo jadą bardzo szybko. Będąc na wakacjach w Polsce, w moim mieście też są drogi dla rowerzystów,
ale często ci rowerzyści, a nawet ci na tych właśnie szybkich hulajnogach, tych elektrycznych, wjeżdżają na chodnik i jadą jak szaleni. Bo na przykład ty idziesz drogą, tą chodnikiem i w pewnym momencie myślisz, a przejdę na drugą stronę. I jak człowiek się nie odwróci na drugą stronę i nie zobaczy, czy ktoś nie nadjeżdża na chodniku, to cię po prostu może uderzyć. I tak mi się zdarzyło w Polsce, że ja się odwracam i gdybym się nie odwróciła, to po prostu ten człowiek, młody człowiek, wjechałby we mnie. Także tak to wygląda. Ja jestem ciekawa, jak wygląda w twoim mieście, widzu. Napisz mi tutaj w komentarzu, jak wygląda sytuacja z drogami dla rowerzystów. Poproszę męża, żeby ze mną podjechał tutaj nad morze w Ostii i pokażę ci, że my mamy drogę dla rowerzystów wzdłuż morza, ale jeżeli chodzi o miasto tutaj, ale dzielnica Rzymu Ostia Lido, to tutaj te drogi dla rowerzystów właśnie się zaczynają i w pewnym momencie kończą. I to jest właśnie taki problem. No ja po prostu nie wiem, jak to wygląda w Warszawie, nie wiem, jak to wygląda w Krakowie, w Lublinie. No jestem bardzo ciekawa. Weźcie mi, napiszcie tutaj w komentarzu, czy jeżeli macie rowery, takie normalne rowery, nie jakieś na prąd te, i czy możecie sobie jeździć tymi rowerami swobodnie w mieście, czy macie dużo dróg, czy te drogi w pewnym momencie ci się skończą i musisz wjeżdżać na chodnik, czy jechać ulicą. Bardzo jestem ciekawa. Bo u nas to jest taki problem i dlatego ja tego roweru nie kupuję, nie mam piwnicy, nie mogę sobie trzymać roweru w piwnicy, na ulicy nie chcę trzymać, czyli przed budynkiem, ale mamy właśnie piękną drogę dla rowerzystów tutaj właśnie w Ostii przy morzu. To kto mieszka w Ostii i ma gdzie trzymać rower, to swobodnie może sobie jeździć i to jest super, no bo tamta droga przy morzu jest bardzo długa, nie wiem, chyba ma z 10 km czy nawet więcej, to jest gdzie jeździć. Na mieście, tak tutaj w dzielnicy Ostii, gdzie ja jestem, to rzadko spotkać kogoś na rowerze, ale bardzo dużo widzę ludzi, którzy jeżdżą na tych właśnie, o idzie jeden, pan prowadzi 2 rowery, widzicie? Ale prowadzi te rowery i nawet ma kaski, o. No, dalej będę kontynuować odnośnie tych rowerów. Tutaj właśnie widać, jak w ciągu roku ludzie jeżdżą tymi hulajnogami, gdzie mają kaski i na tych hulajnogach też mają dzieci, więc ja też się zastanawiam, jak oni jeżdżą po mieście, bo w ciągu roku, na przykład od września do czerwca jest rok szkolny, to widać bardzo dużo właśnie rodziców z takimi dzieciaczkami. Od szkoły jadą do swojego domu, żeby jak najszybciej dojechać do domu i którędy jadą chodnikami. O, i taka właśnie jest sytuacja. To też my musimy uważać na tych ludzi, bo oni też szybko jeżdżą. Dobra, widzu, to ja teraz zbieram się, jadę nad morze, przyjadę się tamtą drogą i zatrzymam w pewnym momencie, jeżeli uda mi się zatrzymać przy morzu, bo teraz już jest prawie południe, no i wiadomo, że będzie bardzo dużo samochodów przy morzu. Ale jeżeli mi się uda to nagrać, to ci nagram. Ok, i ci pokażę, jaka jest długa trasa dla rowerzystów. Se trovi posto per handicappati fermati perché mi serve soltanto riprendere pista ciclabile. Zatrzymałam się tutaj przy ulicy, która się nazywa Lungomare Toscanelli i już Wam pokazuję, jak wygląda właśnie droga dla rowerzystów.
Tak wygląda droga dla rowerzystów, najdłuższa droga w Ostii. Tutaj mamy morze, kochani, Wam pokażę, o widzicie, jak pięknie. I tak jak Wam mówiłam wcześniej, są takie hulajnogi elektryczne, nie wiem jak one się nazywają fachowo, takie oto, i stoją gdzieniegdzie, ktoś sobie przyłoży tylko tutaj i może się poruszać. I ja nawet nie wiem jak to działa, bo ja się nie poruszam. O, zobaczcie, przejechali dwóch bez kasku, super. O, i teraz widzicie, jadą rowerzyści. I dla nich jest super. Tyle, że po prostu, żeby później się przemieścić w mieście, to zmuszony jesteś jechać ulicą, a na ulicy jest zawsze duży ruch. Ja teraz się przemieszczę w drugą część miasta i pokażę Ci następną właśnie drogę dla rowerzystów, ale ona nie jest połączona z tą, ona się w pewnym momencie zaczyna i kończy. No dla mnie to jest śmieszne, no ale tak to wygląda. Ja jestem właściwie ciekawa, czy w Polsce zaczynają się drogi i kończą i koniec, kropka, musisz wjeżdżać na ulicę. No jestem bardzo ciekawa. Tutaj zaczyna się droga dla rowerzystów i ta droga doprowadzi nas do drogi do następnej ulicy, ale tamta droga dla rowerzystów kończy się przy głównej drodze Via Ostiense. I później ja widziałam, że jest ulica, a później znowu jest droga dla rowerzystów i to jest taka sytuacja. Nie wiem, czy widać znaczek, ale tam palcem pokażę, tam w tym miejscu, tak o tu, jest właśnie znaczek, że jest droga dla rowerzystów. Zresztą jest też tak zaznaczone. Ale rowerzystów dzisiaj nie widać, że się odlewają. No i droga dla rowerzystów jest po drugiej stronie. Z tej strony była, ale się przeniosła na drugą stronę. Trzeba było przejechać przez drogę przejściem, tak zaznaczyli. I po tamtej stronie jest droga dla rowerzystów, bo ja tam często chodzę do sklepów. Natomiast po tej stronie nie mamy. Po tej stronie tutaj akurat są zabudowania i tak dalej. Także tak to wygląda, że Ty musisz się przenieść na drugą stronę, żeby jechać drogą dla rowerzystów. My tamtędy przyjedziemy, bo teraz skręcamy. Skręcimy tu, poi giriamo a destra per andare cosa. O, zobaczcie, ja tutaj skręcam i pokażę Wam, gdzie jest droga dla rowerzystów. Musimy poczekać, aż światło się pojawi zielone dla nas, ale już jak ja Wam przybliżę, to jest znaczek, że droga dla rowerzystów. Tutaj widać. No tutaj mamy taki park, ale jest bardzo sucho, bo nie pada deszcz. O, już światła się zielone zrobiły i ja już będę Wam pokazywać drogę do rowerzystów. Tu fai la strada per andare a casa. Słuchajcie, tutaj jest droga dla rowerzystów. No i ona tam prowadzi w stronę następnej ulicy, ale w pewnym momencie się kończy. A tutaj już nie mamy żadnej drogi dla rowerzystów. Także te drogi to wiecie, o tutaj jest rower przy jakimś tam budynku, stoi, no akurat to jest jakiś bank. Jest sklep z rowerami, muszę Wam powiedzieć, nawet fajny. I bardzo dużo jest rowerów, ale no niestety no nie mamy tak tej sieci dla rowerzystów bardzo mocno rozbudowanej. Teraz jedziemy ulicami
dzielnicy Rzymu, Ostii i zobaczcie, jak to wygląda. Ulice są takie, chodniki, ale może tutaj gdzieś zobaczymy jakąś drogę dla rowerzystów, ale chyba nie, tutaj nie ma. Ta droga dla rowerzystów tutaj jest, przy tamtej ulicy, a tutaj już przy parku nie mamy. Tu mamy taki piękny park. Słuchajcie, jest droga dla rowerzystów tutaj jest znaczek rowerzysty, tak, jest i tam prowadzi. Tamtą stronę nie chcę pokazywać, bo akurat kierunek na mojego męża, kamerka poszła. No jest trochę tych dróg, ale później jesteśmy zmuszeni jeździć ulicami, a jeżdżąc ulicami to jest wielki problem, zwłaszcza jak jest dużo ludzi na ulicy, czyli na chodnikach. Według prawa polskiego i włoskiego zabronione jeżdżenie jest po chodniku, a jednak ludzie jeżdżą. Nikt tego nie sprawdza i to jest też problem tutaj we Włoszech, że nikt nie sprawdza, że ludzie jeżdżą po chodniku. I na tym będę kończyć ten mój krótki filmik, który dotyczy właśnie dróg dla rowerzystów w Rzymie. Ja dziękuję Ci bardzo, że zostałeś na tym filmie. Jeżeli Ci się film podobał, to zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, no i oczywiście podaj dalej. A my się widzimy na następnym filmie. Ciao, ciao, ciao!